Zobaczcie, tu przy drodze stanąłem, tu jest takie wejście. Ta miejscowość kompletnie mnie zaskoczyła. Tego się nie da opisać słowami, musicie tu przyjechać. Nie, to konto chłopie. To jest endorfina, podróżnicza strona. Być na to przez Gmaila, to prywatna odsłona. Wjeżdżam z tematem dziś do ciebie prosto. Po co komplikować życie, może być za ostro. Tworzę kontent prosto z serca. Weź poprawkę na samouda, co nie celuję w merca. Mam plan, to się musi udać. Postawiłem na jedną kartę, otwieram życia drzwi i lecę z fartem. Nie zatrzymasz mnie, dołóż do mnie. Tworzymy historię, nie możemy cisnąć brać skromnie. Tylko tu i teraz, tylko tu i teraz. Zaczynamy nowy rozdział, startujemy od zera. Mam głowy pełne planów, marzeń, chęci, łapmy za stery. Niech ten świata globus się dla nas kręci. Podróżnicza endorfina na obrotach. 200 na buciku i nie ma co tam. Czas pracuje dla mnie, jesteśmy ziomkami. Gram w otwarte karty, niech żałuje ten, kto nie jest z nami. Słuchajcie, jest wieczór, jestem w miejscowości Nowalija. Tak jak mówiłem, idę na koncert Tomisława Bralicza. Tam gdzieś z tyłu, tam widać już scenę, więc zobaczymy, jak dzisiaj nam tutaj pogra. No i co, potem nie ma żadnych planów, jeszcze u nas jest jakaś impreza w Mandrę i tam chcemy się udać, zobaczyć, co dzisiaj się będzie działo. Zobaczcie, jaka w ogóle kozacka motorówka. Jakaś taka śmieszna, kolorowa. Co chciałem dodać? Tutaj ta Nowalija, ta miejscowość kompletnie mnie zaskoczyła. To, ile jest ludzi tutaj, jakie są tłumy. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że jest tutaj dzisiaj ten koncert, czy tak wygląda dzień tygodnia w tym mieście, nie wiem. Ale zobaczcie, to co się tutaj dzieje, to jest zupełna odwrotność, zupełne przeciwieństwo mojej miejscowości Mandrę, w której mam apartament. Svake noći za te Boga molim. Toga dana moje srce reklo ti je Allah je bilo mi da si tvoja mi. Wyszedłem z koncertu, koncert jeszcze trwa, natomiast mojej ulubionej piosenki Ti Gitaro Moja nie było. Niestety towarzystwo nie dało rady już dalej słuchać muzyki klapa, czyli muzyki tutaj właśnie chorwackiej, tej, którą śpiewa Tomisław Bralisz i klapa Intrada. I jedna córka prawie ustała na stojący, druga też była już ledwo żywa po tym koncercie. No ja z żoną myślę, żebym jeszcze zaczekał parę chwil tutaj na ten kawałek, który bardzo lubię. No ale co, jest jak jest, półtorej godziny minęło, nie zagrali, pewnie już nie zagrają, już za chwilę będzie koncert się kończy. Lecimy jeszcze do nas, zobaczymy, co u nas się dzieje. Mam nadzieję, że będzie tutaj żona mi towarzyszyć i pójdziemy jeszcze na imprezę do Mandry. Dzień dobry kochani, witam się z Wami 2 dni później. Zaraz po koncercie zrobiłem sobie taki dzień ładowania baterii, trochę plażowania. Chciałem dać odpocząć trochę rodzince na wakacjach, więc nic nie zwiedzaliśmy. Nie było co nagrywać, nie chciałem znowu
nagrywać, wiecie, tego portu z drona kolejny raz, bo no bo po co? W sumie już zrobiłem jakieś ujęcia, trochę potestowałem nowe filtry do drona, bo powiem Wam, że zauważyłem w ostatnich materiałach, jak nagrywałem na YouTube'a z drona, że słońce jest tak mocne, że takie białe miejsca z góry z drona są strasznie prześwietlone i wygląda to słabo i coś chciałem z tym zrobić i postanowiłem, że właśnie zamontuję sobie filtry do drona, żeby te ujęcia były jeszcze lepsze i żeby jeszcze lepiej Wam się to oglądało. Dzień zaczynam od wizyty, tutaj z tyłu za mną jest poczta, wizyty na poczcie, dlatego że dostałem mandat, jak zaparkowałem w Nowalii i poszedłem tutaj na koncert. Wydawało mi się, że można tam parkować, było to miejsce z zakazem parkowania i dostałem 60 euro mandatu, ale jeżeli w ciągu 3 dni zapłacę ten mandat, to jest taka promocja, że zapłacę tylko 30 euro, więc co, jestem drugi dzień po koncercie, ostatni moment, żeby zapłacić za mandat i płacę za ten mandat i lecę dalej tutaj sobie zwiedzać wyspę Pag, bo tak naprawdę jeszcze nigdzie nie byłem oprócz tego, co się kręciłem tutaj wokół komina. O, wchodzę na pocztę. Jest poczta. Jest kolejka. O, jak ze starych czasów u nas. Kolejka na pocztę. Trzeba swoje odczekać. Numerków nie ma, ale każdy zna swoje miejsce w kolejce. Zobaczcie, pamiątkę z Chorwacji już mam. Nie muszę kupować magnesów. Czekam. Za chwilę wchodzę. Za chwilę będzie moja kolej. Tu kolega, który był przede mną, wszedł. I za chwilę ja wejdę, opłacę i ruszam zwiedzać w końcu. Sprawa na poczcie, słuchajcie, załatwiona. Mogę ruszać wreszcie zwiedzać. Znajduję się tutaj pod miasteczkiem Mandre. Tam daleko w oddali jest przy samym morzu to miasteczko Mandre, ale zatrzymałem się tutaj na chwilę, żeby Wam pokazać, jaki jest z tej strony tutaj wzniesienia widok. Jak pięknie widać morze i w oddali widać te wyspy, które znajdują się przed nami. I powiem Wam tak, tam się zatrzymałem, tu stoję, a zaraz Wam pokażę z drugiej strony, jaki jest widok. No po prostu musicie to zobaczyć, poczekajcie chwilkę. Patrzcie, tam w oddali widać moją furkę, jestem z drugiej strony właśnie tej górki, z drugiej strony samochodu i patrzcie teraz, jaki widok na tą dolinę, która jest przed miejscowością Kolan. Słuchajcie, kolejne ujęcie tutaj tej doliny. Tam w oddali widać miasto Kolan, które jest bardzo blisko tej miejscowości, w której ja jestem, miejscowości Mandre. Słuchajcie, tam wcześniej stałem przed chwilą, pokazywałem Wam tą miejscowość Kolan. Odjechałem może 30 sekund, zobaczcie kolejny widok. Po prostu jestem zauroczony tą miejscowością, zauroczony wyspą Pag. O, patrzcie, ktoś następny też. O, nawet z tego, z Warszawy, z WP, to chyba Bemowo. Ktoś się zatrzymał, żeby coś pooglądać. No i nie coś, tylko ten spektakularny widok. Słuchajcie, no tu trzeba przyjechać. Jeżeli nie byliście jeszcze na wyspie Pag, jeżeli ktoś jest jeszcze nadal niezdecydowany i zastanawia się, czy tu przyjechać, to daję Wam na to dowód, że warto. Kolejny piękny widok. Tego się nie da opisać słowami, musicie tu przyjechać. Jeżeli będziecie mieć taką możliwość, to pakujcie graty i dawajcie na wyspę Pag. No to trzeba postawić kijek na środku i tutaj widzimy, że N, północ, to jest nasza 12, tutaj jest 11, a ten kijek, tak jakby cień, pada mniej więcej po środku, a nawet troszeczkę bliżej 12, więc możemy powiedzieć, że jest 11:30-40. Dokładnie jest 11:40. Natalka, dziękujemy Ci
za tą pouczającą lekcję na szczycie wyspy Pag. Zjechaliśmy w dół do miejscowości Pag. Idziemy ją zwiedzić. Zobaczymy, jak to miasto wygląda. A tu pierwszym punktem takim charakterystycznym, który widać tam w oddali, jest taki most, który myślę, że jest chyba, jeśli chodzi tutaj o tą miejscówkę, jedną chyba pewnie z większych atrakcji turystycznych, więc wiecie, nie spodziewam się tutaj nie wiadomo czego po tym miejscu, ale takie punkty charakterystyczne chcę odwiedzić, żeby mieć jakiś tutaj pogląd na to miejsce. Tu już powoli dochodzimy do tego miejsca. Po prawej stronie jakiś plac zabaw, dzieciaki słuchają jakiejś muzyki, bawią się, a tutaj już widać ten mostek przy samym porcie. Fajna sytuacja, bo w tym porcie tylko takie małe łódki mogą przepłynąć, bo musisz przepłynąć pod tymi przęsłami mostu. Przypuszczam, że większe to parkują przed tym mostem, albo w ogóle tutaj nie dopływają, bo może być tutaj za płytko. To, co na pierwszy rzut oka zauważyłem w tej miejscowości, że jest bardzo mało ludzi. Jest taki spokojny klimat jak w tej mojej miejscowości Mandre i te dwie miejscowości są na pewno przeciwieństwem tej turbo mocno imprezowej miejscówki jaką jest Novalia. O, zaraz wejdę tutaj sobie na most, zobaczę jak to wygląda. Ale jeszcze kawałek zajrzę za most na drugi koniec zatoki i widzę, że tutaj żadnych jakichś większych jachtów nie ma, więc przypuszczam, że tu może być dosyć płytko. Albo jest po prostu mało popularne miejsce na cumowanie łódek, jachtów, motorówek. Jestem już tutaj na szczycie mostu. Jest to, przypuszczam, że jakiś centralny punkt tej miejscowości. Nie wiem, gdzie tu plaża jest. Gdzieś tam z góry ją widziałem w oddali, ale już nie pamiętam, gdzie to było. Może tutaj, tam gdzieś za winklem. Zaraz będę sprawdzał. O, patrzcie, łódeczki. Przypuszczam, że są takie, które można sobie wypożyczyć i z rodzinką popływać. Z 4 rodziny widzę, że tylko jedna osoba najmłodsza ma kapok. No patrzcie, już do łodzi podwodnej się pakują. No, to jest taka łódka, która ma szklane dno i pływasz i podziwiasz sobie, że tak powiem, życie, podmorskie życie. Tak wygląda plaża w tej miejscowości, dosyć mocno zapłoszona, ale fajnie zróżnicowana, jest dużo rzeczy do roboty, ale tłoczno to widać z daleka. Zobaczcie, tu na końcu portu znajdują się statki wycieczkowe i wydaje mi się, że koniec portu jest końcem tutaj tego całego centrum, jeśli chodzi o Pag, o miejscowość Pag. Tu już widzę ten port, taki jest już ta zatoczka taka malutka i myślę, że tam już więcej jakichś takich innych różnorodnych rzeczy nie będzie. Tam już dalej są jakieś mieszkania, apartamenty, no tam dalej się widzę ciągnie ten całe molo, ta zatoka, ale to epicentrum tutaj turystyczne to wydaje mi się, że jest w tym miejscu. Bardzo ładnie, ale i bardzo gorąco. Może to też jest jeden z tych powodów, dlaczego tak mało ludzi jest, a dlaczego tak dużo ludzi jest na plaży. No bo jest ze 32-34 stopnie, tak na moje oko to jest pewnie ze 35, bo wtapiam się w chodnik chodząc i nagrywając po tym molu, po tych płytach. Wycieczka
zakończyła swój rejs. Podziękowali przed chwilą przewodnikowi, brawo bili, a teraz jeszcze dyskutują o przeżyciach, które mieli przed chwilą. Za chwilę się pewnie rozejdą, albo tutaj zajdą na piwo do pobliskiej kawiarni, restauracji i będą kontynuować dalej swoje opowieści z przygody, jaką przed chwilą przeżyli. O, tu kolejna jakaś para, ekipa, rodzina, nie wiem, wraca do portu i tak ludzie spędzają dzień w tym sennym miasteczku. Nie wiem, czy uchwyciłem, bo takie słońce raziło mnie tutaj w ekran, ale mam nadzieję, że nagrałem gościa, który przed chwilą skoczył tutaj z tego mostu do wody. Pewnie to jakiś miejscowy, bo by ten turysta to by się pewnie bał skoczyć, bo to nie wiadomo, jak to głęboko jest. Dwóch już skoczyło do wody, trzeciego ja zdążyłem złapać. Tamten gdzieś już tutaj płynie do wyjścia. Takie te atrakcje. Katinę, tutaj jedna z Bella ulica, to jest chyba główna ulica taka turystyczno-handlowa w tym miasteczku. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie, ale tak mi się to widzi. Jesteśmy w połowie tej uliczki handlowej i tutaj na dziedzińcu wyłania nam się piękny chorwacki kościółek. O, jest kolejna uliczka i tak jak tutaj na chorwackich tych starych miastach jest dużo uliczek takich pobocznych. Zaraz wejdziemy tutaj do tej katedry. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Zobaczcie, tu w oddali siedzi sobie człowiek, który sprzedaje jakieś oranżadę, nie wiem, jakieś takie koktajle dla dzieci na samym środku rynku. Fajny klimat tych wąskich uliczek. O, pranie jakieś na górze rozwieszone. Przypomina mi większość takich miast chorwackich, gdzie tak jak w Zadarze czy w Splicie mamy pełno takich różnych zakamarków, gdzie żyją normalnie lokalni mieszkańcy, a turyści nieraz zbłądzą i poznają uroki tego lokalnego życia. Zobaczcie, jakieś zabawki. O, tutaj normalnie chata, rodzinka sobie siedzi, gra. Tu gościu, zobaczcie, pracuje na komputerze. Dobry dan. Dobry dan. Chyba nie za bardzo byli szczęśliwi, że nagrywam i że tak powiem, o, patrzcie, jaki tutaj klimat i że jestem na ich uliczce, ale są dosyć mili i złego słowa nie powiedzą. Spod oka spojrzy, jak ten ostatni, ale może tylko dlatego, że
że ta mina wynika z niewiedzy. Zastanawiałem się, czego ja tu chcę i po jaką cholerę ja nagrywam ich zwykłe, normalne życie. No tu dochodzimy do jakiejś głównej ulicy. Co tu jest? No, myślę, że to już koniec tego starego miasta. Przejdę jeszcze tutaj w lewo, zobaczę co jest tutaj po tej stronie. Zobaczcie, jak fajnie wszystko posegregowane na parkingu, w takim publicznym miejscu. Śmieci mieszane, plastiki, papiery i różne inne segregowane odpady. Tu jakaś w oddali wieża jest, murów pewnie jakichś obronnych. Oj, tu jest jakaś wąska uliczka. Skręcimy tutaj, bo trochę cienia jest. Zawsze chłodniej, bo powiem Wam, że dzisiaj planeta nie żałuje słońca. Jest taki żar, że tak jak Wam mówiłem wcześniej, sklejam się z chodnikiem. O, słyszycie? Tutaj za firanką już normalne życie się toczy. Ludzie sobie po prostu otwierają wietrzą mieszkania, bo nie wszyscy, no prawie nikt tutaj z tego co widzę, nie ma klimatyzacji, więc starają się chłodzić swoje pomieszczenia jak tylko umieją najbardziej. O, patrzcie, takie to zakamarki. O, tam fajnie, klimatycznie ktoś ma taki fajny terasik. Może i trochę miasta z góry zobaczyć. Idę, poszukam farejny teraz. O, tu jakieś miody mają. Tam w oddali gość sobie coś słucha na telefonie. Może ma przerwę w pracy, a może po prostu ma dzień wolny i odpoczywa. O, jakieś tutaj widzę ma napoje postawione. Pewnie z domu wyszedł trochę się ochłodzić, bo tak jak Wam mówiłem, jest upał niemiłosierny dzisiaj. Nie wiem, czy się nie zgubiłem, bo coś mi tutaj ta droga się nie klei. O, tu wyszedłem na tą knajpę, to na pewno nie tutaj. Muszę cofnąć się chyba do głównego dziedzińca i wtedy dopiero złapię orient na tą handlową uliczkę i znajdę resztę mojej ekipy. I jeszcze dzisiaj chciałbym dotrzeć tutaj na taką plażę, na takie miejsce, gdzie wygląda trochę jak jakaś planeta, jak jakiś księżyc, jak jakaś planeta niezamieszkała, bo jest zero roślinności, same kamienie, a jedyny obraz, który przecina te góry i skały, to są zatoki tutaj Morza Chorwackiego. To miejsce znajduje się gdzieś na dole wyspy Pag, więc będę musiał jakoś namierzyć tak trochę na oko, na czuja tą miejscówkę. O, jestem znowu tutaj przy rynku. Jest ta uliczka, w której się umówiliśmy, że się spotkamy, bo że tak powiem 75% mojej ekipy jest to ekipa żeńska, więc wiadomo co ekipę żeńską interesuje. Jeżeli wchodzisz w takie miejsce jak ta uliczka, gdzie jest pełno pierdół i różnych ozdobek i ciuchów. Więc tu ich gdzieś muszę szukać. Przynajmniej łatwo ich znaleźć, bo wiem, że jak się zgubią, to wiem mniej więcej, gdzie ich szukać. Zobaczcie, tu przy drodze stanąłem. Tu jest takie wejście mostkiem. Tu są jakieś chyba te solanki, gdzie pozyskują sól z tych pól, bo podobne widziałem, jak byłem na Malcie, takie pola solne, uprawy tutaj soli z morza i wydaje mi się, że to może być to. No ale ciekawe, przy samej ulicy. No dobra, nie ma co przeginać, idę do samochodu. Tu na poboczu stoi samochód, tu jest ulica, tak jak Wam mówiłem, i jadę dalej zobaczyć, co ma do zaoferowania ta wyspa jeszcze dzisiaj.
Przyjechałem do takiego miejsca, które wydawało mi się takie dzikie, może mało turystyczne, a tutaj jest wręcz przeciwnie. Zobaczcie na sam kawałek parkingu, jak to wygląda. Cały na full zatłoczony, góra, dół, pełno turystów. Tutaj ludzie też w górę poszli, tam wysoko poszli na szlaki. Tutaj też jest jakaś plaża, jakiś, nie wiem, jest w kamizelkach, w kapokach są, więc pewnie jakieś są, może nurkowania, jakieś pływania. Nie wiem, ale nie tego się spodziewałem. Spodziewałem się, że wpadnę tutaj w jakiś taki, w takie miejsce, które na zdjęciach wydawało mi się, że to takie wyglądało jak na jakieś takie góry i jakieś takie woda jak na Księżycu i że będzie pusto, nikogo nie będzie i będę mógł zrobić jakiś fajny materiał z tego. A tu widzę tabuny z ręcznikami, z matami i z dmuchańcami lecą na pobliską plażę. Według planu mieliśmy tutaj przyjechać do Madry i iść na obiad. Minęła godzina, dlatego że ponad godzina, dlatego że zaszliśmy jeszcze tutaj do Stepana. Stepan to jest sąsiad tutaj naszego apartamentu, czyli apartament Biserka. I jak nie byłem do końca pewny tego apartamentu i próbowałem tutaj znaleźć jakieś informacje o tym apartamencie, natknąłem się właśnie na apartament Stepana, który jest naprzeciwko naszego apartamentu i zadzwoniłem do niego na Chorwację i dostałem wszystkie potrzebne mi informacje i potwierdzenie, że ten apartament istnieje i że ta właścicielka jest w porządku. I obiecałem, że wpadnę do Stepana i przywiozę mu jakieś tam piwa z Polski w podziękowaniu za pomoc, która była niezbędna dla mnie. No i jak zaszliśmy do Stepana, Stepan otworzył takie chorwackie wino i żeśmy tutaj prawie przez godzinę ze Stepanem tutaj celebrowali nasze spotkanie. Było super i mam nadzieję, że za rok wpadnę i odwiedzę Stepana także. Jest to starszy, miły pan, który całkiem dobrze mówi po angielsku i całkiem dobrze nam się rozmawiało. Teraz idziemy tutaj do tej restauracji, w której byliśmy ostatnio, czyli do Lungomare. Mieliśmy fajne wspomnienia z tej knajpy, dobre jedzenie, w dobrej cenie, więc idziemy powtórzyć to jeszcze raz.